Amerykanie mają swojego Jeepa Wranglera. Brytyjczycy mają Land Rovera. Niemcy stwierdzili, że nie mogą być gorsi i w latach 70. zaprojektowali Geländewagen, czyli dzisiaj słynną G-klasę. Inicjatorem tego projektu był jeden z współwłaścicieli koncernu, czyli szach Iranu, Mohammad Reza Pahlavi. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem, wiem, że na pewno w Iranie te samochody jeździły, ponieważ wykazywały się niesamowitą zdolnością terenową, a tą potwierdziły już w 1983 roku, ponieważ nieznacznie zmodyfikowana pierwsza wersja G-klasy wygrała rajd Paryż-Dakar. Co niesamowite, to pierwsza wersja miała oczywiście manualną skrzynię biegów, minimalne wyposażenie i tylko 73 konie mechaniczne. Tutaj mamy do czynienia z wersją G550. 421 koni, 7-biegowa skrzynia G-Tronic oraz poniżej 6 sekund w 2,5-tonowym samochodzie zawieszonym na ramię do setki. To pozwala pokonać większość samochodów osobowych w starcie spod świateł. Oczywiście nie powiemy, że on zadowoli się małą ilością paliwa, bo mamy tutaj silnik V8, 4 litry na 2 turbinach, więc to swoje musi spalić. Ale też jest to samochód wyjątkowy, bo te klasyczne kształty przetrwały próbę czasu i ten samochód nadal dzisiaj wygląda wspaniale. Ja jadąc tym autem czuję się po prostu bezpiecznie i wiem, że na drodze każdy będzie na mnie uważał. Kolejną rzeczą jest kwestia wyposażenia tego samochodu. Tak jak wspomniałem, pierwsze egzemplarze posiadały to wyposażenie na poziomie minimalnym. Najważniejsza była dzielność terenowa samochodu, czyli napęd na 4 koła, blokady mostów przód-tył, blokady centralnego dyferencjału. Dzisiaj oprócz tego, że ten samochód jest nadal tak samo dzielny terenowo, no bo która terenówka czy który SUV dzisiaj ma blokady przód-tył oraz blokadę centralnego dyferencjału? Mało która. Więc oprócz tego, że on jest bardzo dzielny terenowo, posiada naprawdę topowe wyposażenie. Świetne jest to, że niektóre rozwiązania technologiczne zastosowane w tym pojeździe, które pozornie mogą się wydawać tylko szpanem, ponieważ wydech, który kończy się przy końcu tego progu, powoduje to, że ten samochód brzmi niesamowicie. Ale to nie jedyna zaleta. Dzięki temu kąt rampowy zejścia tego samochodu z tyłu bardzo nam się poprawia, ponieważ nie mamy ryzyka uszkodzenia końcówki wydechu, która wystaje za obrys samochodu. Prawdziwa magia zaczyna się teraz. Cztery litry w V8 na 2 turbinach. W samochodzie, który miał na początku służyć tylko i wyłącznie do tego, żeby jeździć po terenie. Które auto to ma? Moim zdaniem w żadnym samochodzie produkowanym dzisiaj nie znajdziemy takiej ekskluzywności, takiej mocy i jednocześnie takiej dzielności terenowej. Ten samochód jest naprawdę dobrze wyposażony, bo jeżeli spojrzycie na to, jak on jest wykończony, to deska została obszyta skórą i to jest naprawdę porządna skóra, to nie jest żadne eko. Tak samo kierownica wykończona skórą, podgrzewana, z multifunkcją, tempomat i to aktywny tempomat, dwustrefowa klimatyzacja, nawigacja, czujniki parkowania, przód, tył, systemy różnego rodzaju typu Distronic, mamy podgrzewanie foteli, mamy wentylację foteli. Posiadamy wspomniane wcześniej przeze mnie blokady napędów, czyli jeżeli zjedziemy w teren, to mimo tego, że jedziemy tak naprawdę samochodem na poziomie S-klasy, wszelkie możliwe udogodnienia terenowe. Do tego to przyspieszenie, czyli poniżej 6 sekund do setki, no i ten dźwięk. Tego się nie da podrobić. To takie emocje możecie spotkać tylko i wyłącznie w Mercedesie G-klasie i myślę, że właśnie za to tak wiele osób go pokochało. Specjalnie dla Was, żebyśmy mogli pokazać zdolności terenowe tego pojazdu, przyjechaliśmy w takie oto miejsce.
Oprócz tego będziemy chcieli Wam zaprezentować, jakie zdolności obronne ma G-klasa. Każdy właściciel G-klasy o nich wie, ale nie każdy się tym chwali, ponieważ część rzeczy, która nie jest zbyt łatwo dostępna na rynku, jest wyposażeniem standardowym tego samochodu. Zobaczmy. No i pierwsze, co rzuca się w oczy po otworzeniu drzwi, to pięknie wyeksponowany schowek na amunicję. Mamy tutaj magazynki i w momencie, kiedy kierowca jest zajęty prowadzeniem auta albo jest akurat przerwa w ostrzale, no to można te magazynki wygodnie przepinać. Pod kolanami mamy miejsce na batona. Nie mam za dużej wprawy, jak widać w jego rozkładaniu. Schowek jest dosyć pojemny, mieści się Sig Sauer. Bardzo ładny egzemplarz, z tego co wiem wersja limitowana. No i najważniejsze, czyli podstawowe tak naprawdę wyposażenie G-klasy, bez którego nie należy zgodzić się na odkupienie tego auta, to AK-47. Ale oprócz tego karabinu mamy też coś specjalnego, bo jest to wersja wyposażona dodatkowo, ale żeby to zobaczyć, musimy wybrać się do bagażnika. Dron z termowizją oraz karabin Henelli. I powiedzcie, czy byliście w stanie przewidzieć, że producent Mercedes tak bardzo zadba o swoich użytkowników? My naprawdę czujemy się bardzo komfortowo i bezpiecznie w tym aucie. Odkładając na bok żarty dotyczące gangsterskich skojarzeń w obrębie tego modelu, musimy się przyznać, że nie przygotowaliśmy się za mocno do prób terenowych. Opony, na których samochód się porusza, to zwykłe ATEKi, czy jak kto woli opony typu All Terrain, Pirelli Scorpion Zero, którym bliżej jest do opon drogowych niż prawdziwych opon terenowych. Z drugiej strony to dzięki temu widać, że brak przyczepności samochód rekompensuje sprawnym działaniem napędów. Na potrzeby tego testu możemy stwierdzić, że nawet przy słabej terenowo oponie samochód zdecydowanie daje sobie radę. Uważam, że należy uznać to za duży plus. Co do blokad, jedynie na bardziej kopnym piachu uruchomiliśmy reduktor oraz zablokowany został centralny dyferencjał, co pomogło wdrapywać się po piachu bez większych uślizgów kół. Procedura uruchomienia biegu pełzającego i blokady wymagała postoju oraz wrzucenia neutrala w skrzyni. 2 kliknięcia dalej reduktor był włączony, bez szarpania wybieraków, praktycznie na dotyk. Wykrzyże zawieszenia nie wyglądają imponująco, ale jak na klasę i wygodę w prowadzeniu na trasie jest zaskakująco dobrze. Znając ceny części oraz wartość tych egzemplarzy, nie mogliśmy sobie pozwolić na zbyt mocne upalanie. Mimo tego fanu było co niemiara, no i jak widać samochód sprawdził się wyśmienicie. G-klasa daje się poznać jako samochód uniwersalny, jednocześnie wyjątkowy. To pełnoprawna terenówka z wszystkimi funkcjonalnościami nowoczesnego, wygodnego SUV-a. Z jednej strony jej linia przez dziesiątki lat zostaje praktycznie niezmienna, z drugiej większość ludzi na ulicy na jej widok dostaje skrętu szyi. Jeżeli szukasz samochodu praktycznego, ale obok którego nie da się przejść obojętnie, wybór jest prosty.